Otwierasz wyniki badań i widzisz podwyższone CRP. W głowie natychmiast pojawia się myśl: stan zapalny, coś poważnego, nowotwór? Stop. CRP to jedno z najczęściej źle interpretowanych badań. Może wzrosnąć przy zwykłym przeziębieniu, po treningu, po zabiegu. Dzisiaj pokażę Ci, kiedy CRP naprawdę powinno niepokoić, kiedy jest tylko reakcją organizmu i jakie są najczęstsze błędy w interpretacji tego wyniku. Jeśli takie merytoryczne, oparte na biologii analizy są dla Ciebie wartościowe, zostaw subskrypcję. Ten kanał nie straszy, tłumaczy. Czym właściwie jest CRP? CRP, czyli białko C reaktywne, to białko produkowane w wątrobie. Jest elementem odpowiedzi zapalnej organizmu. Kluczowe jest to, że CRP nie jest chorobą, jest markerem. To znaczy, że informuje nas, że w organizmie toczy się proces zapalny, ale nie mówi, jaki dokładnie. Jego ogromną zaletą jest szybkość reakcji. Po kilkunastu godzinach od bodźca zapalnego poziom zaczyna rosnąć, a gdy problem ustępuje, równie szybko spada. Dlatego świetnie sprawdza się w monitorowaniu dynamiki procesu, np. leczenia infekcji. Dlaczego CRP rośnie? CRP wzrasta wszędzie tam, gdzie organizm aktywuje odpowiedź zapalną. Najczęściej przy infekcjach bakteryjnych wtedy potrafi osiągać bardzo wysokie wartości, nawet powyżej 100 mg na litr. W infekcjach wirusowych zwykle rośnie mniej, choć to nie jest sztywna reguła. Podwyższa się również po urazach, po operacjach, w chorobach autoimmunologicznych, w ostrych stanach zapalnych tkanek. CRP nie jest wrogiem. To element obrony organizmu. Wzrost oznacza reakcję, a nie atak na nas. Ostre versus przewlekłe podwyższenie – klucz do interpretacji. To najważniejsza część. CRP rzędu 50, 100 czy 200 mg na litr zwykle wskazuje na ostry proces, najczęściej infekcyjny lub poważny stan zapalny. Tu mamy do czynienia z gwałtowną, silną reakcją. Co innego, gdy wynik wynosi 4, 5, 6 mg na litr i utrzymuje się przewlekle. To nie jest ostry stan zapalny. To może być tzw. stan zapalny niskiego stopnia, subtelny, przewlekły, metaboliczny. Różnica między 120 mg na litr a 6 mg na litr jest ogromna klinicznie. Dlatego interpretacja bez kontekstu liczbowego prowadzi do niepotrzebnego strachu. Zawsze pytamy, jaka jest wartość? Czy to wynik jednorazowy? Czy są objawy? Czy są inne odchylenia w badaniach? Jedno CRP bez kontekstu to za mało. Marker CRP, a stan zapalny niskiego stopnia. To temat modny i często nadużywany. W otyłości, insulinooporności, zaburzeniach metabolicznych czy przy małej aktywności fizycznej CRP może być lekko podwyższone przewlekle. To nie jest infekcja. To efekt działania tkanki tłuszczowej i zaburzeń metabolicznych, które generują przewlekłą, łagodną aktywację układu odpornościowego. Ale uwaga, CRP nie jest przyczyną problemu, jest wskaźnikiem. Nie leczymy CRP. Pracujemy nad stylem życia, masą ciała, aktywnością, snem, dietą. Najczęstsze błędy w interpretacji CRP, pierwszy błąd. Każde podwyższone CRP to poważna choroba. Nie. Najczęściej to infekcja lub przejściowa reakcja. Drugi błąd. CRP mówi, co dokładnie jest nie tak. Nie mówi. Wskazuje kierunek, nie diagnozę. Trzeci błąd. Trzeba je zbijać suplementami. Nie leczymy liczby. Szukamy i rozwiązujemy przyczynę. Czwarty błąd. Jeden wynik mówi wszystko. CRP jest parametrem dynamicznym. Często ważniejszy jest trend niż pojedyncza wartość. Podsumowanie. CRP jest markerem stanu zapalnego, rośnie w wielu sytuacjach, od infekcji po zabiegi, nie wskazuje konkretnej przyczyny, musi być interpretowane w kontekście objawów i innych badań, a pojedynczy wynik rzadko daje pełny obraz. Najważniejsze, nie panikuj na widok podwyższonego CRP. Zrozum liczby. Zobacz kontekst. Dopiero potem wyciągaj wnioski. Jeśli chcesz więcej materiałów, które uczą rozumienia badań, a nie straszą wynikami, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, które badanie mam omówić jako kolejne. A jeśli ten materiał pomoże komuś przestać panikować przy następnym CRP, udostępnij go dalej. Do zobaczenia.